Cześć, jestem Kamil. Chciałem Państwu przedstawić mini ulik Classic. W skład tego ulika wchodzi daszek czterospadowy z miejscem na przyłożenie jakiejś cegły, żeby unieruchomić daszek na przykład przy większych wiatrach. Dodatkowo ten daszek ma specjalne mocowania, gdzie możemy układać jeden ulik na drugim. Podkarmiaczka, w skład której wchodzi dodatkowo blacha, nie pozwalająca pszczołom się zanurzać w syropie, bądź po wyjęciu możemy podkarmiać tą rodzinę przykładowo ciastem. Dlaczego ciastem? Dlatego, iż podkarmianie mini plusów dużymi ilościami syropu może spowodować rapunki, dlatego też mamy możliwość tu podkarmiania tej rodziny ciastem. Dodatkowo w tej podkarmiaczce znajdują się dwa korki, które wykorzystamy później, oraz 4 zatwory. W tym momencie mamy tutaj założony ten zatwór. Jeden zatwór jest do zamykania całości, drugi zatwór działa jako lądowisko dla pszczół. Gdy odwrócimy górny zatwór, mamy tutaj zredukowany wylotek, który czasami jest wymagany przy zasiedleniu takich ulików, żeby większe rodziny nie mogły wyrabować tych mini plusów. Największą ciekawostką to są ramki, które możemy składać na dobrą sprawę. Mamy tutaj dwie rameczki i te rameczki możemy złożyć na tej zasadzie. I te rameczki możemy wykorzystać do zasiedlania, do obudowania tych ramek w ulach pełnowymiarowych. W tym przypadku mamy tu ramkę wielkopolską. Jak Państwo zobaczą, możemy te ramki wielkopolskie, jedna, druga, włożyć do normalnego, pełnowymiarowego ula. Dlaczego? Początkiem sezonu, gdy nie mamy zasiedlonych bądź obudowanych tych ramek, potrzebujemy ich na rozkładanie trutowiska coraz więcej. Dlatego początkiem sezonu, przykładowo na rzepaku, możemy rozwijać rodzinę, która obuduje nam te rameczki. Gdy pszczoły obudują te ramki, na tym ramkach będzie znajdowały się pokarm, czerw oraz pszczoły. Możemy te ramki po prostu rozłożyć i użyć do rozkładania mini plusów na trutowisku. W tym przypadku jest to korpus, który jest w uliku dwurodzinnym. Na środku znajduje się przegroda, która odgradza nam dwie rodziny. Dodatkowo na tym mini plusie znajduje się taki numeratorek. Możecie Państwo napisać na tym uliku numer, jaki to po prostu jest ul, który ułatwi nam potem już nawigację na trutowisku. Ostatnim elementem tego ulika jest dennica. Znajdują się tu dwie komory dla każdej z rodzin. Wylotki odwrócone są od siebie o 180 stopni, więc nie ma problemu z tym, że pszczoły będą kolidowały ze sobą. Jak już wcześniej wspominałem, mamy korki, które służą nam do regulacji wentylacji w całej tej konstrukcji. Teraz złożę ten ulik i opowiem Państwu o tym, co mówiłem na samym początku, o daszku. Mamy tutaj złożony ulik. Oczywiście ule występują w wersji malowanej oraz niemalowanej. Zabieram ten ulik i mogę go spokojnie postawić na drugim uliku. Dodatkowo może to służyć do transportu. Jak Państwo mogą zauważyć, z każdej z 4 stron mamy otwory wentylacyjne, które pozwalają po prostu podczas transportu pszczołom przebywać w komfortowych warunkach. Dodatkową też opcją jest to, że możemy odwrócić ten ulik w ten sposób i na jednym miejscu mini plusa możemy w tym przypadku trzymać 4 rodziny. Po więcej informacji zapraszam Państwa na naszą stronę internetową. Można się tam zaopatrzyć w bardzo dużo różnych przydatnych rzeczy do pszczelarstwa oraz zapoznanie się z naszym kanałem YouTube. Dziękuję.